Wystarczy prześledzić jakieś stare ogłoszenia, na przykład przed, nie wiem, 6 lat czy 10, no to te pojazdy potrafiły skoczyć 7-8 razy. Wiele osób dzisiaj to traktuje jako lokatę kapitału. Na pewno będą nabierały wartość te samochody najlepiej zrobione. I teraz chodzi o to, żeby zadbać, żeby kolejne pokolenie, było możliwe wychowanie kolejnego pokolenia, które będzie potrafiło to robić. Posiada swoją firmę, to jest się za blisko problemów i nie widać ich, tak? Czyli to jest tak, jak się rękę przyłoży do twarzy, to widać tylko rękę i nie widać tego całego. Dobrze jest nawet co 2 lata zaprosić kolegę, popatrz na to wszystko, co ty widzisz, co byś zmienił. Moje życie nie było łatwe, było skomplikowane, ale pewnie nie wiem, gdzie jestem dzisiaj. Także jak dostałem kiedyś kopa w tyłek od życia, to się widocznie należało i jestem z tego dumny, cieszę się i dobrze, że mi się to przydarzyło. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Witajcie kochani, dzisiaj odcinek specjalny, nie w naszym studiu, jesteśmy na wyjeździe, jesteśmy koło Gorzowa Wielkopolskiego w Lubiszynie u doktorów klasików tak naprawdę. Przed nami Dariusz Nawrocki i Jacek Oraczewski. Witamy panowie, dzień dobry. Witam wszystkich. Kochani, dzisiaj odcinek będzie specjalny. Pewnie widzicie tutaj za plecami naszych gości wyjątkowe auta klasyczne. Chcemy porozmawiać o tym, jak powstała ta firma, jak to się zaczęło, co się wydarzyło, ale zanim o tym i zanim przejdziemy do pytań, chciałbym pogratulować panom i mamy taki mały drobiazg, upominek i złożyć gratulacje, dlatego że firma nie dość, że jest wyjątkowa, to goście są wyjątkowi. Słuchajcie, jak byłem tutaj za pierwszym razem, to zauważyłem coś, co do mnie bardzo przemawia. Uwielbiam właścicieli firm, którzy potrafią traktować z olbrzymim szacunkiem swoich pracowników i za to naprawdę wielkie gratulacje. To jest jeden punkt. Drugi punkt to wydaje mi się, że w tych warsztatach samochodowych i w całej fabryce można gotować, słuchajcie, jest tak czysto. Więc to jest rzadkość akurat, jeśli chodzi o wasz kunszt. A tu mamy taki drobiazg, mam nadzieję, że będzie w waszym stylu. Pokażę najpierw widzom. Dziękujemy bardzo. Jest to niespodzianka. Chciałem powiedzieć wszystkim, że nie było aranżowane. Tak. Tym bardziej jest nam miło i dziękujemy za te wszystkie słodkości o nas. Nie, to naprawdę nie są słodkości. Panowie, to jest cała prawda. Naprawdę byłem bardzo miło zaskoczony. Z każdym z pracowników macie świetny kontakt. Tak samo pan Jacek, jak i pan Darek. Każdy dostał uścisk dłoni. Też to nie było aranżowane, bo mieliśmy luźne po prostu spotkanie. I kiedyś na takim spotkaniu z jednym z już emerytowanych przedsiębiorców, który dorobił się dużych pieniędzy międzynarodowych, powiedział mi, że dużego i wartościowego przedsiębiorcę pozna się po tym, jak traktuje swoich pracowników. Wy jesteście na to dowodem, więc cieszę się, że mamy okazję was widzieć. No jestem zaskoczony, że pan tak obserwował nas podczas ostatniej wizyty. Niechcący. Ale to jest prawda, tak? Jednak nawet nasza firma to są ludzie. To tak? podstawy są, relacje z ludźmi. Tak. Firmy to są ludzie, tak? My jesteśmy już tylko takim załącznikiem, my to stworzyliśmy i teraz tylko tak patrzymy, co się z tym dzieje, a pracownicy już sami to kreują. Trzeci Trzeci punkt, który wyjdzie pewnie podczas naszej rozmowy, to cały czas skromność. I to jest niesamowite, bo to naprawdę pokazuje, że warto realizować. Więc idźmy Ale słodko mi, I też nie było przemyślane. Słuchajcie panowie, żeby było jasność, ja jestem zakochany w ogóle w tych samochodach, które tu widzimy i moim marzeniem jest Pagoda i na pewno je kiedyś zrealizuję, bo marzenia są po to, żeby je realizować, a nie żeby marzyć, więc na pewno to zrealizuję. Ale idźmy w kierunku pytań, bo jesteśmy bardzo ciekawi was, ciekawi firmy, więc zacznijmy od pierwszego pytania, które myślę, że będzie takie bardzo ogólne, otwierające naszą rozmowę. Jak powstała ta firma? Jak to się stało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i powstał cały biznes? Przypadek. Otóż zajmowałem się renowacją, bądź też restrukturyzacją dużych przedsiębiorstw i pewnego dnia moja żona mówi do mnie: Darek, pomieszkaj trochę w domu.
Ja mówię, okej, dobry pomysł. I co robić, tak? No w pierwszej chwili no, całe życie jestem związany z motocyklami. Myślałem, że będę budował kostiumowe Harley'e. Ale któregoś dnia pojechałem do tapicera, żeby zrobił mi ładne siodełko do motocykla, skórzane. I on mówi, wiesz co Darek, mam tu takie 3 samochody, wziąłem, nie wiem co z nimi zrobić, nie mogę sobie poradzić. Nie znasz kogo, kto by mógł tam zrobić renowację tych samochodów. Ja mówię, wiesz, no to dawaj do mnie. Nie? Mieliśmy taki garaż po stodole 5 metrów na 8. No i Później tak, przerobiliśmy tą stodołę na garaż bardzo. no ale to już następny krok był. Także zaczęliśmy w ten sposób. No to tu się muszę wtrącić, nie byłbym sobą, ale mówi się, że największe, najlepsze biznesy powstają w garażach. U Was powstał nawet w stodole, więc dobry początek. Drewnianej. No, najczęściej tak jest. No, mamy duże firmy jak Microsoft czy Apple. To wszystko firmy garażowe, tak? To prawda. Cieszę się, że udało nam się znaleźć w tym gronie. Może nie osiągnęliśmy aż tak dużego sukcesu, ale jest to jakaś taka podobna droga. Jest to jakaś podobna droga. No i tak się zaczęło. No. Uczyliśmy się tego wszystkiego, bo jednak też nie wiedzieliśmy na początku, jak to do końca powinno wyglądać. Także czerpaliśmy wiedzę z zakładów, które na zachodzie już dużo wcześniej rozpoczęły taką działalność. No i tak miało być na początku, że będę robił 2 samochody dla klienta, 1 dla mnie i jakoś to będziemy tak sobie małe hobby z biznesem połączone i będę mógł siedzieć z rodziną. No i się nie udało. Firma zaczęła każdego roku, oczywiście na początku było bardzo ciężko, ale z czasem zaczęła się bardzo szybko rozrastać. Z 2 osób na pokładzie mamy dzisiaj około 30 pracowników i ciągle firma się rozwija. Ja uważam, że w ogóle Dr. Classic jest na początku swojej drogi. Na dzień dzisiejszy stworzyliśmy taką bazę, żeby pójść dalej niż do tej pory było to możliwe. Znaczy, to jest niesamowite, że biznes, który już trwa, odrestaurowuje auta w najwyższej klasie, bo do tego też chciałbym dojść. No mówi Pan dzisiaj, że jest to dopiero początek drogi, to nie jestem w stanie chyba sobie wyobrazić tego, dokąd zmierzacie, więc trzymamy kciuki i myślę, że jest to w zasięgu ręki Waszej. Znaczy, ja chciałbym tutaj podkreślić, że podobne firmy na całym świecie borykają się z problemami wykształconych pracownikach w takim rękodziele. I mamy to szczęście i nieszczęście, że bardzo późno ten biznes przyszedł do nas i to nauczanie zachodnie przyszło do nas. Bardzo długo jeszcze mamy pracowników, którzy wszystkie rzeczy robili manualnie, czyli blacharska, czy coś, musieliśmy naprawiać samochody sami, bo nie było części, bo nie było tam zakładów serwisowych. I ciągle mamy zdolnych ludzi. I teraz chodzi o to, żeby zadbać, żeby kolejne pokolenie, było możliwe wychowanie kolejnego pokolenia, które będzie potrafiło to robić. Ja wierzę, że nam się to uda, a to pozwoli nam osiągnąć bardzo mocną pozycję, uważam, na rynkach światowych. I paradoksalnie Polacy musieli się nauczyć radzić sobie samemu, no także w warsztatach samochodowych. I ta tradycja została trochę. Tak. A nie ma Pan wrażenia, że my przeganiamy trochę, bo zawsze się mówiło, co niemieckie to dobre, no i robicie i włoskie i niemieckie samochody, z tego słyniecie, bo jest i Ferrari, i Porsche, i Mercedes, ale i znajdują się Rolls-Royce'y i innego rodzaju pojazdy. I teraz pytanie jest takie, czy jednak ten kunszt polski nie jest dzisiaj nawet trochę lepszy od niemieckiego? Otrzymujemy sygnały, że stare, bardzo dobre zakłady z rynków zachodnich borykają się z problemami, szczególnie z blacharzami, gdzie to jest fundament tych samochodów. No, często gęsto decydują się na zamknięcie, bądź też wysyłają swoje projekty właśnie do Polski czy do innych krajów postkomunistycznych, gdzie, nie ukrywajmy, stawka za robocze godzinę jest niższa, ale ciągle jest ta Jakość. stara wiedza, może tak nazwijmy. Okay. Bo to jest najważniejsze przy tych autach, nie? Żeby była jakość, a żeby była ta jakość, to potrzeba czasami młotkiem uderzyć normalnie, a nie położyć na maszynie CNC. I to jest właśnie. A czy ma Pan wykształcenie właśnie w kierunku mechanicznym, albo czy Pan uważa, że to jest w ogóle niezbędne, żeby sobie dobrze... No, ja mam wykształcenie mechaniczne, to jest, wynikało ze starych czasów jeszcze, to taka bieda i postkomunistyczne warunki, jakie zostaliśmy.
Bo było tak, że kiedyś, Jacek nie pamięta, ja natomiast pamiętam, żeby kupić samochód trzeba było czekać ileś lat. Żeby dostać telefon do domu też trzeba było czekać ileś lat. Żeby kupić odkurzacz to trzeba było stać w kolejce tydzień. I po tygodniu nie przywieźli odkurzaczy, tylko przywieźli maszyny do szycia, to się brało maszynę do szycia, bo już nie chciało się dłużej stać. Potem się tą maszynę wymieniało dla kogoś, kto kupił drugi odkurzacz, bo nie było nic innego. I w związku z tym kupowało się pojazdy, rower, motocykl czy samochód już używany, tak? A jak kupuje się używany, to ktoś sprzedawał dlatego, że coś było nie tak, więc pierwsza rzecz po zakupie to trzeba było naprawiać to. Serwisów nie było jako takich. Były jakieś warsztaty mechaniczne, ale to mówmy się, no, były to inne troszeczkę czasy. Części nie były dostępne, w związku z tym trzeba było wszystko samemu robić albo dorabiać, tak? No i to była moja właśnie szkoła mechaniczna, jeśli się pytacie o to. Mogę opowiedzieć z takich anegdot. Motocyklami pojechaliśmy nad morze, 80 któryś rok. Uszkodziła się uszczelka pod głowicą w mojej CZ-cie, więc szło się do zwykłego sklepu, brało się karton, wycinało się uszczelkę pod głowicą, maczało w oleju, przykręcało i na kolejne kilkaset kilometrów starczało. No i to były takie te początki mechaniki. No wiadomo, że dzisiaj już jest to bardziej zaawansowane, ale tak zaczynałem. Super. Znowu trafiamy w tym kierunku, Taką że... twórczość w ogóle, Dokładnie. pomysłowość. Nie? Twórczość i to, że... A to nie byłem jedyny, to były takie czasy, że po prostu tak się robiło. Kto miał do czynienia trochę z motoryzacją. MacGyver. Dobry film. Bardziej bym powiedział Adam Słodowy, tak? Bo też jasne, to jest inne pokolenie, pana Adama Słodowego ja akurat jestem i zawsze w niedzielę rano pan Adam Słodowy tłumaczył, jak zrobić coś z niczego. Jest takie powiedzenie, wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu. Jak jest u Pana? Znaczy 100% się zgadzam z tą wypowiedzią, natomiast nie jest to tak, jak może tutaj kolega przedstawił, tak słodko. Praca jest bardzo ciężka i wymaga wielu wyrzeczeń, natomiast satysfakcja jest taka, że jakby się faktycznie w tej pracy nie było i można tak powiedzieć, że się nie przepracowało żadnego dnia, ale wysiłek jest spory. No ale efekty widać i ewidentnie wydaje mi się, że się opłaca, więc no, sam mówi przez siebie. I trochę mam wrażenie, że rozmawialiśmy też w kuluarach i nie mamy na wszystko czasu, ale jest Pan osobą wielu pasji, które Pan przeradza trochę właśnie w swoją codzienność, w swoją pracę. Więc z jednej strony można powiedzieć, że jest Pan szczęściarzem, a z drugiej strony pytanie, czy nie jest Pan po prostu dobrym strategiem. Powiem tak, byłem młody, bo biznes zacząłem zaraz po ustawie Wilczka w latach 80. Też się miotałem. Pierwszy błąd, który popełniłem, to chciałem szybko zarobić dużo pieniędzy. Tak? I to chyba był największy błąd, tak? Bo nie skupiało się na zadaniach, tylko na zarabianiu kasy. I parę razy przez to dostałem w tyłek. Natomiast kiedy już tak trochę zmążałem i tworzyłem już ten Dr. Classic, jak mówię, ta firma powstała z pasji, nie dla pieniędzy, okazało się, że ta metoda działa dużo lepiej. Tak? Czyli ja robię coś, co lubię, a gdzieś tam w tle za tym idą jakieś pieniądze się pojawiają. Nie od razu też, bo z doświadczenia przy okazji restrukturyzacji wiem, że pierwsze 2 lata to 90% firm odpada. Bo te pierwsze 2 lata są takie kluczowe. Tak? No i podobnie było w naszym przypadku. Nawet powiem, że pierwsze 3 lata były bardzo ciężkie do Doktora Classica, ale powolutku jakoś tak cały czas do przodu. I ta statystyka 90% firm to chyba na całym świecie obowiązuje, nie tylko w Polsce. Tak. To jest taki Ale standard. coś w tym jest i faktycznie podobno jeśli firma przetrwa 2 lata, to znaczy, że się sprawdziła i ma szansę. Ma szansę. Racji Ma bytu, szansę. ma szansę. To nie jest Zaznaczam, gwarant, ale tak, to nie ma jest szansę. gwarant, ale ma szansę. Jadąc tutaj do Panów, zastanawialiśmy się z racji tego, że odrestaurowujecie samochody w klasie A1. Dla widzów wytłumaczę trochę to, czego my się dowiedzieliśmy. Panowie nas poprawicie pewnie. Że klasa A1 oznacza, że odrestaurowujecie, czyli przywracacie samochód, który często nawet jest wrakiem, bym powiedział, pojazdu, do stanu fabrycznego, który wyjechał jako pojazd nowy lub często jako nowy pojazd w lepszej kondycji ze względu na to, że technologia często jest dzisiaj lepsza. Czy dobrze to tłumaczymy? Tak, no, chodzi o to, że czasami jest tak, że były stosowane, załóżmy, pewien rodzaj łożysk. My wkładamy
Bo proszę uwierzyć, że jeszcze te łożyska dalej są produkowane, te same typy i te sami producenci są. Więc my wkładamy do samochodu, może nie wkładamy, a montujemy dużo wyższej klasy na przykład takie łożyska. Jeśli rozmawiamy o, kiedyś na przykład były tapicerki sztuczne, na życzenie klienta stosujemy czasami skóry, tak? Więc tego też nie było. No i to są takie małe plusy, które się podnosi w samochodach, natomiast staramy się, żeby 100% było tak jak w oryginale. Nawet jeśli zastępujemy skórą, to też w tym kolorze, co była wcześniej montowana w pojeździe. Super. Jak certyfikujemy te pojazdy, to dosłownie jest tam ten stan jest określony jak nowe lub lepsze. Także. Znaczy widać to, na pewno też to pokażemy naszym widzom, wejdziemy później do środka i pokażemy od środka taki pojazd może z bliska, bo to co widać, naprawdę są to dzieła sztuki i trzeba sobie to powiedzieć jasno. Jesteśmy w Lubiszynie, koło Gorzowa Wielkopolskiego, który ma klientów z całego świata. Jak z małej miejscowości, wsi, pod mniejszym, no chciałbym to jasno, żeby wybrzmiało, bo dla mnie to jest coś niesamowitego, że można powiedzieć, że znają Was na całym świecie i często firmy w stolicy naszego kraju kompletnie nie mają takich zasięgów jak Wy i chciałbym to potraktować jako wyróżnienie, a nie jakiś sztyk. Więc tu uważam coś, jak to robicie, jak do tego doszło? Powiem tak, na początku poczta pantoflowa. Z tego względu, że zrobiliśmy parę rzeczy. Ktoś to docenił, pokazał koledze, czyli każdy klient, który był zadowolony, przyprowadzał 10 następnych. I no, to był taki główny początek tego, że ludzie poznawali nas na świecie. A drugi etap to zasługa mojego syna. Internet. Dużo pomógł w tym. Tak. Prezentowaliśmy rzeczy, które robimy. Pod tymi rzeczami podpisywali się klienci i tak trafiliśmy właśnie do innych krajów. Dzisiaj mamy klientów zarówno z Chin, jak krajów arabskich, Stany Zjednoczone czy Afryka Europa. Południowa. No. Wow, no proszę, no zobaczcie, no więc naprawdę wielkie gratulacje, bo jest to kawał dobrej roboty, więc oczywiście praca Wasza się broni, no ale zasięgi mówią same za siebie, więc Jacek, to gratulacje też dla Ciebie. Fajnie, że taki pomysł i wiem, że nie zawsze, szczególnie jak ktoś otwiera wcześniej biznes, nie zawsze jest otwarty, więc też gratulacje dla Pana, że widzi Pan, dostrzega Pan te inne szanse, bo nie każdy ma takie podejście. Tak jakoś udało nam się trafić przede wszystkim w tą dziedzinę, bo jeśli chodzi o rynek polski przykładowo, to jest stosunkowo młoda dziedzina, jeśli rozmawiamy o autach klasycznych. Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy na poziomie 20-30% klientów z Polski. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że to jest nawet 50 lub więcej procent. Dynamicznie rozwija to w Polsce. Także no, też się z tego powodu cieszymy, że Polacy stają się bogatsi. I cała nasza firma to jest jak gdyby taka wizytówka Polski, tak? Bo sprzedajemy jednak, chcemy sprzedawać jakość porządną, solidność i w tym biznesie to się chyba najbardziej liczy. Czy Doktor Classic to pierwszy biznes i jedyny? No my wiemy, że nie. Oczywiście, pominę te wszystkie moje młodzieńcze biznesy i ten okres, kiedy restrukturyzowałem fabryki, też jako firma konsultingowa. Natomiast po Doktorze Classicu pojawił się sklep z bronią, a jak się pojawił sklep z bronią, to pojawiły się strzelnice. Jak pojawiły się strzelnice, to pojawiła się placówka oświatowa od razu kształcąca w strzelaniu i tych sportach obronnych, nazwijmy to. Jak już było to chcieliśmy posiedzieć gdzieś nad wodą, to kupiliśmy pierwszy hotel, drugi i teraz też parę inwestycji w branży hotelarskiej, gdzie z hotelarstwem nie mieliśmy nigdy nic wspólnego. Uczymy się tak naprawdę tego od początku. Nie są to duże hotele, to są do 50 osób hotele, ale w bardzo fajnych takich miejscach nad wodą, z marinami, gdzie można odpocząć, fajnie spędzić czas. A czy prowadzenie firmy w ogóle jest łatwe? Może ma Pan jakąś radę, podpowiedź dla tych osób, które dopiero startują i to, że pierwsze 2-3 lata trzeba przetrwać, to wiemy, a co jeszcze jest? To jest tak szeroki temat, ale powiem, pierwsza rzecz to trzeba marzyć. Potem jak się już marzy, to trzeba bardzo tego chcieć. A jak się tego bardzo się chce, to trzeba się kształcić. Jeśli się kształci, to trzeba też posiąść praktyczne umiejętności. Tak? Jak boli,
to ma boleć i jeszcze bardziej. Intensywnie trzeba pracować. Czyli jak boli, to znaczy, że dobrze. Że Trochę dobrze, jak tak, sport. czyli tak musi być. Okej. Że lekarstwo Najważniejsze- ból jest ciężka praca. Ciężka praca i nie poddawać się i zawsze do przodu. Nie ma sytuacji bez wyjścia, także nie należy się załamywać jakimiś drobnymi niepowodzeniami na początku. Wiem, że jest to ciężko. Mi z perspektywy się o tym mówi łatwiej, natomiast no, pojawia się, szczególnie na początku biznesu, różne problemy. Była renowacja takich klasyków, to też jest chyba zadanie z cyklu. Tego się nie da zrobić. Tak. Tak było na początku. Zresztą tutaj jak porozmawiacie z pracownikami, moją jakąś taką dewizą jest: nie ma rzeczy, których nie da się zrobić. To panowie, wróćmy jeszcze, bo rozmawiamy o tym, jak prowadzić biznes i jakie są rady, ale wróćmy do tego, co powiedział wcześniej pan Jacek, że zaczęła się historia z internetem. Ile ty miałeś wtedy lat? Jak to się stało, że pomogłeś tacie w biznesie? No, widzimy też efekty tego. Dokładnie nie pamiętam, ale to było w trakcie studiów. Robiłem to totalnie amatorsko, wtedy ten Facebook wchodził dopiero. I jakoś tak udało się. Uważam zawsze, że w życiu się nic nie udaje, bo po prostu jest to jakaś ciężka praca i pomysł, więc fajnie, że zacząłeś to realizować, bo nie wiem, czy pan był od razu przekonany, nie wiem, do Facebooka, czy zakładał pan Facebooka? Ja powiem tak, ja jestem bardziej techniczny, a syn jest artystą. Tak? On bardziej czuł się w fotografii, w ogóle fajne te zdjęcia, które oglądacie na internecie, to jest wszystko jego dzieło. Teraz Znaczy, to robię. pokażemy też efekty twojej pracy, bo podlinkujemy nasz film, pokażemy wasz kanał i chcielibyśmy pokazać widzom, żeby mogli do was dotrzeć z łatwością, więc na pewno ten link zobaczycie na dole i będziecie mogli sobie wejść na wszystkie filmy, a zdecydowanie wam polecam, bo jest wiele pagod i można zobaczyć wystrzałowe auta. Jeśli mogę tylko coś dodać. tak. Ja w ogóle nie chciałem, żeby on ze mną pracował. Tak? Dlatego wyganiałem go na studia. Nie, w domu niech nie przynosimy biznesu do stołu rano. No i się nie udało. Ale się z drugiej strony cieszę, bo restrukturyzowałem bardzo dużo firm, gdzie nie było tego następcy. A jak już był taki następca tylko z urodzenia, to zazwyczaj te firmy padały w ciągu 3 lat i wtedy ja się pojawiałem, żeby restrukturyzować te firmy. Dlatego bardzo się cieszę, że mam kogoś, komu mogę to przekazać i ważne jest też, że Jacek rozwijał się z firmą, a nie przyszedł już na gotowce. Tak? To też jest duża przestrzeń. Nie? A czy restrukturyzacja to też jest taka przestrzeń, że ktoś patrzy z zewnątrz, no tego się nie da już naprawić, zrobić, a o tym przychodzi człowiek, który tego nie wie, że się nie da. A się powiem tak, że firmy, które restrukturyzowałem, wszyscy twierdzili, że tego się nie da. I dlatego wysyłali mnie. I zajmowałem się restrukturyzacją na wszystkich poziomach. Od struktury organizacyjnej, procesów technologicznych. Także to jest bardzo szeroki temat. Jasne. Dlatego, no to powiem szczerze, bardzo dużo mi to dało przy spółce właśnie Dr. Classic. No i tam właśnie zdobyłem wiedzę, której nie mogłem zdobyć na uczelni, bo jednak praktyczną, ale też miałem do czynienia z ludźmi bardzo wykształconymi w różnych dziedzinach. I przy restrukturyzacji jest coś takiego, że jeśli ja czegoś nie wiem, zaprasza się taką osobę i przy nim się uczy, bo patrzy się, co on robi, rozmawia się z nim, on podpowiada. Także to była chyba najlepsza uczelnia, jaką mogłem mieć, tak? Bo nie wiem jak dzisiaj w szkołach, ale miałem do czynienia naprawdę z fachowcami, ekspertami, czy to w dziedzinie produkcji, czy to w dziedzinie księgowości, na najwyższym poziomie. I to bardzo dużo mi pomogło przy biznesie. Zamiast szukać czasami samemu, można pójść, zapytać eksperta i zrobić tak, jak podpowiada. Oczywiście, ja uważam, że kiedy się posiada swoją firmę, to jest się za blisko problemów i nie widać ich. Tak? Czyli to jest tak, jak się rękę przyłoży do twarzy, to widać tylko rękę i nie widać tego całego. I dobrze jest nawet co 2 lata zaprosić kolegę, popatrz na to wszystko, co ty widzisz, co byś zmienił. Albo pracownika, menadżera nowego, czy dodatkową osobę firmy. Popatrz, coś jest nie tak, gdzie możemy jeszcze śrubki dokręcić. I to uważam należy robić. To jest tak jak prysznic. Musisz co jakiś czas się umyć, w związku z tym zatrudniasz kogoś, kto ci
pomaga przy tym. Pomaga. Czyli za blisko po prostu. Tak. Tak. Znaczy, Za blisko swojego biznesu. ten przykład z tą dłonią, że faktycznie jak mamy ją przed sobą i widzimy tylko tą Tak. dłoń, a nic dookoła, to jest naprawdę bardzo, bardzo właściwe i na pewno sobie to zapożyczę, więc dziękuję. Na zdrowie. Chciałbym zapytać, bo wiem, czy ma Pan jeszcze jakieś dodatkowe porady, którymi mógłby Pan się podzielić z innymi przedsiębiorcami? Takich właśnie, czy studentami, którzy kończą studia i się zastanawiają nad założeniem własnego biznesu. Najpierw mi się wydaje, że doświadczenie, zdobycie doświadczenia, praca z innymi. Dużo pokory przede wszystkim też polecam Super. jako lekarstwo. Najważniejsza rzecz to detale. Zwracać uwagę na detale, na drobne rzeczy, bo często pracuje się nad tymi rzeczami ogólnymi, a właśnie nie. Diabeł, tak jest nawet powiedzenie ma w Polsce, diabeł tkwi w szczegółach i uważam, że to jest klucz do sukcesu. Tak jak mówiłem wcześniej, marzenie, spełniać te marzenia i też zwracać uwagę na detale. To jest taka metoda małych kroków, tak? Że najpierw zrobisz jeden krok, ale solidnie, porządnie. Nie 10, a potem dopiero się Potem uczysz. zadyszka. Potem tak zrobi jeden krok, dobrze, potem drugi, trzeci. Kończąc tą część, bo chcielibyśmy trochę wymęczyć też Jacka, nie ukrywam, to czy zmieniłby Pan coś w swoim życiu? Znaczy, moje życie nie było łatwe, było skomplikowane, ale pewnie nie byłbym, gdzie jestem dzisiaj. Także jak dostałem kiedyś kopa w tyłek od życia, to się widocznie należało i jestem z tego dumny, cieszę się i dobrze, że mi się to przydarzyło. Super. A z którego z tych zadań motoryzacyjnych jest Pan najbardziej dumny? Powiem Panu tak, że z każdego jestem dumny, natomiast chyba najbardziej z tych pierwszych, tak? Bo to dzisiaj to już jest fabryka, tak? A kiedyś jak coś się udało zrobić, to fajnie było i wszystkim się podobało, no to chyba to cieszyło najbardziej. Może to nie była jakaś to super dla wszystkich rzecz, ale dla mnie było, że udało nam się zrobić pierwszy. Osobiście to tak, było. taka satysfakcja, że coś fajnego wyszło spod naszego młotka, jak Pan to określił. Czuje się pan spełniony? Dzisiaj z perspektywy patrząc, goląc się rano? Tak. Dzisiaj tak. Gratulacje, naprawdę wielkie Dziękuję gratulacje. bardzo. Gratulacje, że jesteście w stanie się połączyć też rodzinnie, biznesowo, bo to są duże wyzwania. Nie każdy potrafi i to, co Pan powiedział wcześniej, jest bardzo ważne i to, co też widać w Was i ja akurat też prowadzę biznes z braćmi i nie tylko, to nie ukrywam, że zaufanie. Ja stawiam też na zaufanie, bo jego nie można kupić. I jak widzę, w jaki sposób macie relacje zbudowane ze swoimi pracownikami i traktujecie ich, nawet powiedziałbym trochę rodzinnie i bardzo blisko, to daje olbrzymią wartość, co wybrzmiało na samym początku, więc naprawdę gratulacje. Idźmy w kierunku Jacka i chciałbym zapytać, skoro jesteśmy tu przy tym rodzinnym biznesie, ile czasu już jesteś w biznesie rodzinnym tutaj? Nie pamiętam dokładnie, ale około 10 lat. W trakcie studiów pracowałem w kancelarii adwokackiej i jakoś tak wskoczyłem do pociągu powoli. No bo to jest też ciekawe, że poszedłeś w kierunki prawne, jesteś prawnikiem z wykształcenia. Zgadza się. No właśnie, więc czy to pomaga, czy przeszkadza w pracy? Myślę, że pomaga. Człowiek patrzy troszeczkę z innej perspektywy na wszystko. Znaczy wydaje mi się, że też jest to chyba jeden z lepszych kierunków, na które ja patrzę, bo w biznesie też wydaje mi się, że daje Ci inne logiczne takie myślenie i spojrzenie od strony takiej prawnej. Dla Ciebie rzeczy, które są oczywiste, inni po prostu tego nie strzegają. Czy łatwo się pracuje w firmie rodzinnej? Niełatwo. Nie wiem, czy oglądaliście Orange Country Choppers. Nie widziałem, słyszałem. To nieraz krzesła latają. Nie widziałem żadnych połamanych, żeby nie było, słuchajcie, także żartuję. To jest inna dynamika. Jest dynamicznie, sytuacja jest dynamiczna, ale szybko sytuacja wraca do normy. Ale człowiek praktycznie więcej niż połowę życia spędza w pracy, także cieszę się, że mogę współpracować właśnie z członkami rodziny. Z ojcem niedawno nasza mama dołączyła do nas i moja małżonka Daria. Czyli Cieszę tak się. naprawdę rośnie Wam cały czas ten wkład gdzieś tam i zaangażowanie rodziny.
No widzicie, znowu wracamy do tego zaufania i tak naprawdę jest to jakiś taki sposób naturalny, więc jeśli mamy już jakiś, nie chciałbym powiedzieć schemat, żeby to źle jakoś zabrzmiało, ale jeśli mamy wypracowany jakiś taki proces, to te rzeczy dzieją się, kurczę, jakoś naturalnie. Znaczy powiem tak, bo to jest kontynuacja czegoś. No, Jacek był wychowany w ten sposób, że najgorsza prawda, ale zawsze prawda. Jeśli nie ma tych barier, nie ma jakichś takich blokad, to co Jacek wspomina fotele latają, ale latają 1 sekundę. Po sekundzie przechodzimy do rzeczowej, konstruktywnej rozmowy i szukania dalszej drogi rozwiązania zagadnienia, nawet nie problemu. Niedopilnowanie odpowiedniej dokumentacji, tak? czy spraw księgowych, bo pytanie było, czy prawo pomaga. Oczywiście. I wiedza księgowa jest niezbędna, bo nawet księgowe, które prowadzą nasz biznes, też mogą popełnić błąd. W związku z tym Pozdrawiamy Panią Marzenę. musimy my jako przedsiębiorcy znać to prawo, żeby nie popaść w kłopoty. Tak. Dużo osób twierdzi, że jeśli jesteście sukcesorem, jesteście następcą w biznesie takim rodzinnym, to jest to bułka z masłem, że tak naprawdę wszystko spada Ci z nieba, możesz siedzieć i odcinać kupony i po prostu leżeć i pachnieć, jak to niektórzy mówią. Powiedz, czy faktycznie jest to tak kolorowo, jak dużo czy wielu osobom się wydaje? Fajnie jakby tak było. Ja, tak jak ojciec powiedział wcześniej, jestem praktycznie od samego początku każdej firmy i razem to tworzymy, także no, wymaga to sporego poświęcenia, dużo nerwów. Czasu. Dużo zaangażowania. Nie jest tak kolorowo. No właśnie, no właśnie. Ale lubimy to, co robimy, to nie traktujemy tego tak dosłownie jako pracę. Lubię to, co robię. Wymagałem od niego więcej jeszcze niż go zniechęcić, tak? Lepiej zawsze wcześniej niż później, ale przebrnął przez to, także no, cieszę się bardzo. No to jest właśnie minus, że mam większe wymagania od innych, mam stawiane większe wymagania od innych i też więcej wyłapuję za innych. Jedną z najtrudniejszych rzeczy we własnym biznesie jest to, że trzeba samemu mieć nad sobą bat. Nie musicie wstawać przecież do pracy. Możecie leżeć i tyle. No ale wiadomo, że to do niczego, znaczy nie, właśnie nie do niczego. To prowadzi do jednej drogi, czyli no nie Ja do bym zwariował w domu. Dokładnie. No właśnie, ja mam tak samo. A czy muszę powiedzieć, że dlaczego tak jestem dla Jacka, czy prowadzę go twardą ręką, ze względu na to, że cokolwiek wydarzy się za plecami, nie będzie to wina tamtych ludzi. Zawsze konsekwencje poniesie on. Tak. On, jako rodzina. I dlatego tak dużo od niego wymagam, bo tam popełniony błąd, on poniesie konsekwencje tego. Także to jest... Z czasem widzę, że już to rozumie. Na początku było trudno, ale już dzisiaj już rozumiem, o co chodzi. Że ta odpowiedzialność sięga dalej. Tak. No poza tym umówmy się, no, nie odpowiadacie tutaj tylko za siebie. Jest cały zespół, od których zależy, czy jeśli podejmiecie taką czy inną decyzję, to też cały zespół dostaje albo po tyłku, albo poniesie po prostu konsekwencje, tak. albo otrzyma jakieś laury, tak? Więc to no, każdy wasz wybór no, musi być przemyślany, żeby po prostu trafić w sedno. I rozmawialiśmy o marzeniach i Wojtek też ma jedno z marzeń, które pewnie tam się znajduje Tak, na nawet jest parkingu. taki kolor, co mi Tak. się podoba. Możesz zapytać, jak takie marzenie się realizuje. Ile taki projekt w ogóle trwa? Gdybym był właśnie klientem dzisiaj, postanowiłem, że chcę kupić sobie taki samochód. Przychodzę i kupuję po prostu. Każdy projekt, jeżeli chodzi o czas, trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo tu dużym czynnikiem jest stan tego samochodu, także no, to ma duży wpływ. Jeżeli chodzi o sam samochód, możesz sobie kupić go lub my możemy zaproponować Ci któreś auto z naszej oferty. Okej, czyli to jest tak, że z jednej strony ja mogę kupić gdzieś samochód na jakiejś aukcji, czy od kogoś taki, który jest do odremontowania, do odrestaurowania, ale również mogę przyjść do Was. I kompleksowo w jednym miejscu wszystko załatwić. Super. Lub kupić gotowy, który mam zrobiony, na przykład przygotowany na sprzedaż i wtedy można od razu. Oczywiście to kosztuje wtedy więcej pieniędzy. Ta droga jest trochę tańsza, kiedy ktoś kupuje i poświęca czas i żyje tym projektem. I żyje tym przez dłuższy Tak. czas. A ile trwa taki projekt? Około 1,5–2 lata. Stawiamy mocno na jakość, dlatego poświęcamy tyle czasu, ile wymaga tego samochód. Przy tej skali produkcji, no może nie najlepsi jesteśmy w czasie, ale na pewno w jakości. Wiele czynników na to wpływa. Ludzie, części,
Nie wszystko da się tak precyzyjnie oszacować. Czyli jakość przede wszystkim. Jakość przede wszystkim ponad wszystko i jeszcze raz jakość. Ale to tu znowu wydaje mi się, że jeśli jest ta jasno postawiona granica, wydaje mi się, że to klienci doceniają. Nawet jeśli krzywią się, to i tak efekt końcowy jest najważniejszy. No. Mieliśmy kilka takich sytuacji, gdzie klienci byli mocno niezadowoleni, że to tak długo trwa. Natomiast kiedy otrzymali ten pojazd, to proszę poczytać opinie tych ludzi, że długo, ale warto było. I jakoś, Tak. ja powiem panu, taka jest różnica, że wyjeżdża nasze auto na konkurs jakiś i staje obok innych aut, które też przyjechały na konkurs. I wtedy widać tą różnicę. To jest to, co ludzie po czasie doceniają. Bo wiele firm oferuje taniej i szybciej, ale później wychodzi drożej i dłużej. Także, no, I gorzej wygląda. no tak. I że różnica jest widoczna gołym okiem? No tak. No. Dużo rzeczy, zapraszam Was później na blacharnię, pokażę Wam. Dużo rzeczy nie widać, bo jest przykryte lakierem, ale tam największa praca jest, bo jeśli nie zrobisz dobrze tych spraw blacharskich, to jest jak fundament domu. To wiesz, no zawsze można przykryć szpachlem czy coś, ale to my tego nie robimy. I to jest właśnie ta różnica, że poświęcamy mnóstwo czasu tam, po to, żeby łatwiej było tutaj i ta jakość była dużo lepsza. Czy takim autem da się jeździć też na co dzień? Po krótkim instruktażu owszem, tak, ale nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Szczególnie z tymi autami, które mają gaźniki. Gaźniki. Okay. Tutaj to kierowca po prostu musi dorosnąć do tego. No tak, bo łatwo na przykład zalać taki silnik. A czy ten biznes jest przyszłościowy w tym sensie, czy auta elektryczne nie zabiorą Wam pracy i czy Dr. Classic? Myślę, że jest jak najbardziej przyszłościowy. Jeżeli chodzi o auta elektryczne, już o tym pomyśleliśmy i pracujemy nad konwersjami właśnie klasycznych pojazdów z silnikami elektrycznymi. Mamy podpisane listy intencyjne z Mercedesem i Porsche na zrobienie takich właśnie napędów do klasycznych aut. Wow. Także współpracujemy też z firmami. Czyli słowa, że Dr. Classic możliwe, że dopiero się rozkręca? No naprawdę. Coś w tym jest. Coś tu To jest. teraz mnie zaskoczyliście, powiem Wam, oczy mi się świecą. Powiem, zdradzę, Romka, już mamy opracowanie tych napędów. Jest już plan, już pracujemy nad tym wkrótce. Super. Jeszcze chwilkę. No czyli, bo chciałem zapytać, czy to jest dobra inwestycja, taki klasyczny pojazd, więc co o tym myślicie? Wystarczy prześledzić jakieś stare ogłoszenia, na przykład przed nie wiem, 6 lat czy 10, no to te pojazdy potrafiły skoczyć 7-8 razy. A czyli jeśli sprawdzimy też analitykę na giełdach światowych, kiedy mówiono, że w trakcie wojny spadki giełdowe i takie dopisy były na końcu, nie dotyczy aut klasycznych. Wow. Nawet banki stworzyły kilka lat temu indeksy inwestycyjne oparte na samochody klasyczne. Wow. Czyli wartość opiera w ogóle wahaniom. No to zobaczcie, to jeśli to idzie w tym kierunku, to czy nie powinniśmy się obawiać, że tych samochodów zabraknie, bo przecież ich jest ograniczona ilość. Wiele pewno osób nie dzisiaj to prawda. traktuje jako lokatę kapitału, te samochody będą się zmieniały. Nie sądzę, żeby brakło tych samochodów. Natomiast na pewno będą nabierały wartość te samochody najlepiej zrobione. No to jest tak jak z obrazami. Kupujesz obraz, którego cena rośnie szybciej, a drugiego rośnie wolniej, albo w ogóle Tu nie jest o rośnie. tyle fajnie, że można się przejechać, bo obrazem się nie przejedzie. Nie? Jak takim samochodem się jedzie, to ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Bo tak to w Stuttgarcie mogą zobaczyć taki samochód, a tu nagle coś wyskakuje, nie wiadomo, co to jest. I przechodni nie wiedzą, jak reagować. No to prawda, to prawda. Chciałbym jeszcze dopytać, bo też mnie to interesuje i myślę, że będzie sporo takich osób jak Ty, Jacku, które są też sukcesorami. I powiedz mi, czy masz jakieś rady dla takich sukcesorów, wchodząc do biznesu takiego rodzinnego, z Twoich doświadczeń sprzed tych... No Na już- co się nastawiać? Dokładnie. Myślę, że mam za małe doświadczenie, żeby komuś doradzać, ale na pewno trzeba ciężko pracować. Mówiłem Wam o tej skromności i słuchajcie, za każdym razem wychodzi to. Powiem tak, słuchać starszych. Super, tak. Ale też przychodzi z własnymi pomysłami, nie? Bo jednak młodzi też mają fajne pomysły. Nie można stać w miejscu. Na pewno. Tak. No tak. I to jest zarówno dla ojców rada, żeby też czasami rozważyć, co tam młody, jakie ma pomysły. Nie, fajnie. Znaczy, wydaje mi się, ja też tak mam, że no, zazwyczaj jak mam jakiś nowy pomysł, to
to mamy wiele osób dookoła, które próbują wyciąć skrzydła albo w ogóle podważyć ten pomysł. I wychodzę z takiego swojego założenia, z własnych doświadczeń, że jeśli mam te osoby, to jest duże szczęście, tak to traktuję, bo jeśli jestem w stanie obronić ten pomysł przed samym sobą i wewnętrznie czuję, że i tak nie mają racji, że się idę w to zazwyczaj to, co sobie wymyśliłem, to faktycznie się sprawdza. U Was jest podobnie? Tak jest, tak jest. W ogóle wszystkie biznesy moje to tak powstawały. Wszyscy mówili, nie da się, nie uda się. Po co, na co? Super. Cel trzeba mieć i do niego dążyć. Co jest jednym z fundamentów firmy, że ta firma dochodzi do momentu, w którym jesteście? Tak, ludzie. Każdy pracownik, to jest kolejny członek rodziny. I jeśli uda się wyrobić i pracownik zrozumie to, że jest częścią rodziny, to nie oszukujmy się, facet spędza tutaj większość swojego życia. Więcej jest z kolegą w pracy niż z żoną. Tak? Ja zawsze porównam to do pływania łodzią po oceanie. Tak? Jeśli masz drużynę i każdy robi swoją robotę, to niezależnie czy przychodzi sztorm, burza, wiatry, to spokojnie płyniesz z uśmiechem, nie czujesz się bezpiecznie i tak dalej. Jak któryś nie zrobił swojej roboty, na przykład człowiek, który miał zatankować paliwo do łodzi, nie zatankował go odpowiednią ilość, zaczyna się robić nerwowo, tak? Jeśli zawiedzie więcej osób, no łódź tonie. Dlatego zespół dobieramy, może nawet nie my dobieramy, tak? Bo my już wkraczamy, kiedy nie ma wyjścia, już potrzebne są nasze jakieś tam działania, to zespół tworzy się sam dobiera. Jak ktoś nie chce pracować, współpracować z kimś jeszcze, z kolegą, no to zespół sam go odrzuca. I ja zawsze mówię, że jedziemy na tym samym wózku, bo jeśli wszystko będzie działało dobrze, to my będziemy mieli pieniądze, wy będziecie mieli pieniądze i będziecie mieli spokój, tak? Jeśli to się nie będzie działo, to nie ma szans na prawidłowe funkcjonowanie firmy. I zespół sam się reguluje. Sam się zespół reguluje. To jest fajne, też mi się to podoba, bo jeśli dochodzi do jakichś zmian kadrowych, to wychodzi od zespołu, tak? Nie wychodzi od nas. Super, czyli po prostu naturalna taka droga. Naturalna tak, Świetnie. selekcja, dobranie sobie partnerów do współżycia, życia. Ale to już jest dojrzałość biznesu. To już jest dojrzałość biznesu, to pokazuje, że wykonaliście o tym, o czym rozmawialiśmy o samochodach, wykonaliście tą fundamentalną taką pracę od podstaw, która jest naprawdę bardzo solidna i efekty są no, jak słychać, więc świetnie. Jest to bardzo ciężki w ogóle temat, jeśli chodzi o dobranie tej kadry. Zawsze są jakieś zawieruchy, ale no to jest fundament każdej, mi się wydaje, firmy. Jeśli to nie działa, to firma nie ma szans na przetrwanie. Panowie, jeszcze raz bardzo serdecznie chcielibyśmy Wam podziękować za to, że mieliśmy możliwość się z Wami również. spotkać, przedstawić się naszym widzom. Pokażemy jeszcze część biznesu od strony kuchni, więc będziecie mogli do tego wracać. Ja ze swojej strony chciałbym Was zaprosić do subskrypcji naszego kanału, naciśnięcia dzwoneczka u góry, który pozwoli Wam zaglądać do nas częściej wtedy, kiedy pojawi się nowy odcinek. Po więcej takich pasjonatów jak tutaj, z pasjonującą pracą i z pasjonującymi historiami. Więc serdecznie Was zapraszamy. Dziękujemy jeszcze raz panowie. Również dziękuję za możliwość opowiedzenia o naszej firmie i przygodach z Dzięki. tym związanych. Super, do zobaczenia. Do zobaczenia.